Witam Was serdecznie w 27. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. Moją gościnią dzisiaj jest Małgorzata Markiewicz, artystka wizualna, autorka obiektów, rzeźb, fotografii, performansów i wideo. Gosia ukończyła Wydział Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 2015 roku uzyskała stopień doktory. W swojej twórczości konsekwentnie podejmuje tematy kobiecości, codzienności i troski, domu i bezdomności, kuchni i jedzenia, emocji i relacji. Pracuje z materiałami i technikami kojarzonymi z rękodziełem, z tkaninami, nićmi, ubraniami, szydełkowaniem i naprawianiem, nadając im nowe znaczenia i tworząc własne opowieści o pamięci, bliskości, oporze. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach sztuki w Polsce, Berardo Collection w Lizbonie i Verbund Collection w Wiedniu. Ta ostatnia kolekcja jest jedną z największych kolekcji sztuki feministycznej w Europie. W naszej rozmowie porozmawiamy o sztuce codzienności, pracy domowej jako geście troski, o kobiecości i o wspólnocie. Gosiu, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. Dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od tematu Twoich studiów, bo powiedziałam, że ukończyłaś Wydział Rzeźby, natomiast już w naszych rozmowach wskazałaś, że od początku wiele mediów Cię interesowało. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Ukończyłam Wydział Rzeźby w 2004 roku, ale moje studia nie były takim klasycznym studiowaniem właśnie na tym wydziale, ponieważ od drugiego roku studiów realizowałam indywidualny program zakładający 50% przedmiotów właśnie realizowanych na innych kierunkach Akademii Sztuk Pięknych, na formach przemysłowych, na grafice, na malarstwie. Gdzieś otworzyłam właśnie tę przestrzeń studiowania na inne obszary, bo czułam, że gdzieś pracuję pomiędzy dyscyplinami, że jakby rzeźba w sobie dla mnie jest bardzo pojemna, bo to jest też praca z przestrzenią, jest to praca z człowiekiem, z jego ciałem, ale też z jego zachowaniami, czy też byciem po prostu w świecie. Dlatego też formy przemysłowe, design. A projektowanie ubioru, jak to wyglądało? Moda, tak ogólnie rzecz biorąc. A jak byłam małą dziewczynką i bawiłam się jeszcze lalkami Barbie, no to moja lalka Barbie była projektantką mody. A później chciałam być lekarką, więc od projektantki mody do lekarki stałam się artystką. Pewnie nie ma przypadków. Poszłam do liceum plastycznego przez moją koleżankę i trochę później nie było już, jakaś ta droga została już wyznaczona i zdeterminowana, więc nie zajmuję się modą i nie leczę ludzi, ale pracuję z ciałem poniekąd i gdzieś diagnozuję i opowiadam o kondycji właśnie człowieka. Za pomocą czegoś, co jest najbliżej naszemu ciału, czyli tkanin, tekstyliów, ubrań, które są świadkami tego, co nam się przydarza i naszego bycia właśnie w świecie. No zresztą na sobie masz dzisiaj dzieło sztuki. Swoje dzieło sztuki. Tak, jest to sweter, wykonany przez bardzo utalentowaną rzemieślniczkę Magdalenę Stefańską na podstawie mojego projektu. I ten projekt był inspirowany rysunkami technicznymi, architektonicznymi dotyczącymi przebudowy Podzamcza w Poznaniu. I to jest akurat, to jest chodnik. To jest kostka brukowa i tutaj jest układ po prostu płyt chodnikowych, więc to zostało jakoś przetłumaczone przeze mnie na rysunek, a później przetłumaczone na dzianinę przez Magdę. No właśnie, bo Twoja twórczość, jak już mówiłam na początku, bazuje na tkaninach, na hafcie, na odzieży. Skąd w ogóle to zainteresowanie tymi konkretnymi materiałami i technikami rękodzielniczymi? To jakoś było już ze mną od dawna. Myślę, że to, że wychowałam się
ciężkim komunizmie, kiedy moja mama, moje ciotki, wszyscy coś robili, dziergali, przeszywali, pruli, robili od nowa, więc jakby naśladując to, co robią kobiety, ja również chciałam się nauczyć jakby robić na drutach, na szydełku i szyłam dla swoich lalek, więc gdzieś ta umiejętność była. A później, tak jak już wcześniej wspomniałam, to ubranie jest najbliższe człowiekowi i te tkaniny, które towarzyszą nam w codzienności, były z człowiekiem już od bardzo dawna i były taką domeną kobiecą, ale jakby sięgając jeszcze dalej, w ogóle myślę, że plecenie zostało zaadaptowane od takiej umiejętności jak plecenie koszyków, czyli takich pierwszych pojemników, które ludzie potrzebowali, kiedy zajmowali się zbieractwem. Tak? Wydaje mi się, że na początku być może zbierali do rąk, zbierali do jakiejś kory, która miała jakoś taki kształt a la miski, a później gdzieś może zainspirowali się pająkiem, tak jak na przykład mówi mitologia Indian Hopis z Ameryki Południowej, że to babka pająk stworzyła świat, a następnie nauczyła ludzi wyplatania koszyków i to stało się początkiem ich cywilizacji i rozwoju. Więc to plecenie koszyków później zostało zaadaptowane na splatanie innych jakby gałązek, przędz, elementów roślinnych właśnie w tkaniny. I było zajęciem zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Dopiero po zakończeniu okresu feudalnego i z początkiem pierwotnej akumulacji kobiety były rugowane, były wypychane właśnie z tego życia publicznego, z zarobkowego w ogóle funkcjonowania, jakby życia ze swojej pracy do domów i tam tym pleceniem właśnie i szyciem i dzierganiem zajmowały się w takiej prywatnej przestrzeni. I co ciekawe, w tym okresie również w języku angielskim słowo gossip, które znaczyło przyjaciela, zamieniło się właśnie w plotkę, czyli w takie kobiece gadanie, tak? Czyli to, czym kobiety się zajmują, czyli plecenie nabrało jakiegoś takiego wydźwięku pejoratywnego i takiego nienobliwego. No i myślę, że w tym momencie odzyskiwanie tej aktywności jest bardzo takim znaczącym gestem właśnie wśród kobiet i nie tylko, żeby gdzieś zrehabilitować tę umiejętność i te metody, żeby mogły współistnieć razem z innymi dyscyplinami. Ale ta umiejętność jest też niesamowicie czasochłonna. Jak sobie o tym myślę teraz obecnie, że wszystkie te techniki rękodzielnicze wymagają ogromnej ilości czasu, której my nie mamy. I jak ty sobie z tym radzisz w swojej praktyce? Myślę, że to jest bardzo świadome wybieranie tego medium. Wydaje mi się, że za dużo rzeczy mamy generalnie w świecie. Już nie tyczy się to tylko masowo produkowanych przedmiotów, ubrań, ale też myślę, że sztuki, tak? Że za dużo wszystkiego powstaje. Jest to napędzane jakąś taką potrzebą nowości, terminami, kolejnymi właśnie, nie wiem, tym takim pędem, w którym żyjemy. Więc wybranie świadomie metody, która zabiera dużo czasu, jest pewną formą oporu wobec właśnie takiego tempa narzuconego przez świat. I czasem mam potrzebę, znaczy niektóre rzeczy realizuję sama, ale niektóre właśnie realizuję we współpracy z moimi właśnie współtwórczyniami, rzemieślniczkami, z panią Bernardą Rość, tkaczką z Podlasia, właśnie z Magdaleną Stefańską, która jest już tutaj bliżej w Krakowie, która robi na drutach i na szydełku. No, to są takie dwie osoby, z którymi pracuję najbliżej. Mam też w Kenii Dianę Sules, której jesteśmy w takiej właśnie relacji 1 na 1 wymiany, która wzbogaca nas nawzajem. No. Czyli takie budowanie dodatkowych relacji między kobietami to jest także część twojej praktyki artystycznej? Tak, jak najbardziej, bo wydaje mi się, że to wtedy, nie wiem, to jakby zyskuje jakąś taką pełnię, że to nie jest tylko czysto transakcyjna umowa. Tak? To nie, oczywiście zawsze tutaj uwzględniane jest wynagrodzenie,
ale ten dodatkowy aspekt właśnie takiej zmiany i wpływania na życie pojedynczej osoby, myślę, że jest bardzo ważne. Tak? I budowanie tych relacji właśnie na takim partnerstwie i nie na dominacji wyzysku, tylko właśnie na takiej wymianie. Opowiedz trochę o swoim rytmie pracy. Jak w ogóle podchodzisz do procesu tworzenia? Czy to jest codziennie? Czy masz taką konkretną dyscyplinę, w której pracujesz? Czy to się dzieje gdzieś pomiędzy? No, dzieje się pomiędzy. Myślę, tak, no, odkąd zajmuję się właściwie sztuką, odkąd prezentuję, pokazuję swoje prace, zawsze miałam już dzieci, miałam syna, będąc na 3. roku studiów, więc zawsze ta praca jest wynegocjowana i wykonywana gdzieś pomiędzy. I to nie jest taka rutyna chodzenia do pracowni, tylko raczej właśnie czuję, jakbym nastawiała ileś tam, nie wiem, garnków z zupą w mojej głowie i te zupy się tam gotują i się kręcą i mieszają. I jakby one gotują się i ten proces odbywa się niezależnie od mojego jakiegoś świadomego myślenia. Oczywiście najpierw jakby przygotowując jakąś realizację, odpowiadając na zaproszenie do jakiegoś projektu, bardzo lubię pracować na jakichś materiałach wizualnych, tekstowych, robię szkice i to jest bardzo takie nie, że nieuświadomione, ale takie bardzo intuicyjne i te wszystkie składniki, kiedy już sobie tam załaduję je do swojej głowy, no to one się tam mieszają i później takie olśnienia, one czasem bywają w zupełnie niespodziewanych momentach, tak? No może być w czasie spaceru, przechodzenia przez przejścia dla pieszych albo nie wiem, obierania marchewki, więc nie jest to taki proces właśnie wysiedziany, nie? Więc... Ale zaczynasz od pewnych koncepcji, szkiców, tak jak powiedziałaś? Tak. Szkice są super ważne, rysowanie jest bardzo ważne i często właśnie to, co rysuję, nie wiem, tak było z kurtyną na przykład. Kurtyną kobiet. Kurtyną kobiet. Rysowałam meduzę, pnącza, że podzielone na 4, że trzeba uwzględnić techniczny jakby aspekt wykonania w technice tkaniny dwuosnowowej, że to musi mieć ten rytm. I pojawiły się pnącze, pojawiły się kobiety i to było zupełnie takie nie był taki zamysł. One się po prostu pojawiły i dopiero później, kiedy one się pojawiły i one nie były uwięzione za tą strukturą, gdzieś znalazłam już odniesienie do opowiadania, które wcześniej znałam, Żółta tapeta, Charlotte Perkins, mówiące właśnie o jakby uwięzieniu kobiet w systemie patriarchalnym, ale też takiej systemie dominacji i też takiego opieki, którą mąż nad nią sprawował, jakby właściwie ubezwłasnowolniając ją, nie? Więc jakby te moje kobiety były wolne, nie? I jakby ten link to zobaczyłam później. To nie był taki zamysł na początku, ale myślę, że to jakby co czytam, czego jestem świadoma, gdzieś wpływa właśnie na te procesy, które się odbywają nieświadomie w głowie. Ma to sens? Tak, dokładnie, ale jak już zaczęłaś mówić o kurtynie kobiet, to bym Cię trochę głębiej o nią zapytała, bo to jest jedna z Twoich najnowszych realizacji. Ona powstała w tamtym roku, w 2024? Nie, 2 lata temu już. 2 lata temu, w 2023 roku dla Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. I tutaj też współpracowałaś z bardzo wieloma kobietami przy tym projekcie. Jak jesteś w stanie właśnie pogodzić swoje indywidualne ja w kontekście tego dialogu, współpracy z innymi osobami na podstawie właśnie tego projektu? No, tutaj akurat to jest bardziej, one były wykonawczyniami, więc jakby moje ja miało się dobrze. Tak, no bo to były moje, jakby i hafty, i tkanie było wykonywane na podstawie moich rysunków. Więc te postaci, które były haftowane przez 35 osób, one dostały, 35 kobiet, one dostały rysunki na płótnie
jakby wykonane przeze mnie, jakby i haftowały w obrębie jakby tego rysunku. Oczywiście indywidualny był dobór ściegu, bo każda osoba, to trochę jak z pismem, tak, że można później rozpoznać właśnie ten sposób haftowania. Niektóre właśnie panie ze Stowarzyszenia Lud Art i takie hafciarki mają taki niesamowity, maszynowy wręcz haft, po prostu jak szaty dla biskupa. Takie to jest złoto. Jakby inne, te osoby, te kobiety, które były artystkami, które są artystkami, właśnie zupełnie inny jest ten gest tego haftowania. On jest bardziej taki wolny, tak? Nie jest taki książkowy, nie? Więc jakby tu w tym obrębie one się różnią, ale to oczywiście nie zmienia, nie wpływa w ogóle na całość projektu i tutaj nie było żadnego negocjowania. Tak? Podobnie też jak realizowałam taką dużą pracę Pimoa Cthulhu, do której realizacji zaprosiłam 7 innych kobiet, to też była to praca w obrębie jakiegoś rysunku, który dałam i jakby ścieg szydełkowy, który chciały wybrać, był dowolny. To jakby nie wpływało to również na całość projektu, a było też takim indywidualnym jakimś wkładem osoby, trochę jak pismo, tak. Więc tak. Bo dużo mówimy o samej technice powstawania Twoich prac, a jeśli chodzi o tematy, no bo wspomniałyśmy o kwestiach tożsamościowych, na pewno o kobiecości, o pracy niewidzialnej, a jak Ty byś miała sama tak opowiedzieć, jakie tematy Cię najbardziej zajmują teraz w Twojej praktyce artystycznej? Najbardziej zajmuje mnie przeszłość. Myślę, że jak patrzymy, w ogóle jak czytamy i patrzymy na historię ludzkości, myślimy, że człowiek jest z gruntu zły. Jakby cały czas są jakieś... Jest to bardzo krwawa historia, w którą stronę się nie obrócimy, więc interesuje mnie dobro, interesują mnie te postaci, które być może nie zapisały się na kartach właśnie dlatego, że były dobre, a nie były brutalne, nie były właśnie królami, wodzami, przywódcami, którzy podbijali, mordowali, rysowali nowe mapy, tylko właśnie w jakiś sposób nadal gdzieś ta czułość, troska i w ogóle tak naprawdę to, gdzie jesteśmy w tym momencie, nie jest chyba zasługą właśnie podbojów, tylko raczej tego, że były osoby, które walczyły o równouprawnienie, o opiekę medyczną, o opiekę dla dzieci. Tak? To więc wszystkie te osoby, które wykazały się właściwie takim humanitaryzmem w przeszłości. Więc to mnie zajmuje. A jak ktoś mówi o Twojej twórczości, to jest feministyczna kobieca sztuka, to jak na to reagujesz? Feministyczna, okej. Kobieca? Beznadziejne określenie. A czemu? Uśmiechnij się, to takie kobiece, albo wiesz, pięknie, tak kobieco wyglądasz w tej sukience. No to mniej więcej kobieca sztuka to taka, nie wiem, robi taką kobiecą sztukę, wiesz, kwiatki maluje, albo nie wiem, robi coś na szydełku. To jest bardzo takie upupiające określenie. Natomiast feministyczna również niektóre artystki nie chcą w ten sposób być określane, bo to nadal właśnie ta feministka to jest ta głośna, brzydka i gruba, albo nie wiem jeszcze jaka. Nikt jej nie chce, więc robi taką sztukę agresywną. Ja akurat bardzo jestem za tym, żeby nazywać moją sztukę feministyczną, ponieważ feminizm rozumiem jako bardzo inkluzywną praktykę i jakby włączającą jakby wszystkie wykluczone byty, więc feministyczna tak, kobieca absolutnie nie. Realizujesz także projekty w przestrzeni publicznej, jak na przykład huśtawkę Gombrowicza. Powiedz mi, czy w ogóle, czy jak postrzegasz rolę sztuki właśnie w tych przestrzeniach ogólnodostępnych, przestrzeni publicznej?
Zrealizowanie pomnika Gombrowicza, czy też pomnika Przykupki było dla mnie istotne ze względu na moją edukację, jaką odebrałam, o której wspominałam. Co prawda ona do końca nie była tak bardzo klasyczna, ale zrealizowałam akt 1:1 i różne takie rzeczy, które były potrzebne do tego, żebym ukończyła studia na Wydziale Rzeźby. Ale właśnie te pomniki, do których jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, które są bardzo takie dramatyczne, wertykalne, często reprezentujące jakby na wysokich cokołach postaci męskie. Dlatego dla mnie było ważne, żeby gdzieś zmienić właśnie to, jak przedstawiamy i kogo upamiętniamy. Tak? Więc dlatego wybrałam Gombrowicza jako pisarza, który nigdy nie wrócił do Polski po II wojnie światowej i jego postać budziła dużo kontrowersji i ciągłe takie napięcie właśnie między rodakami a nim samym. Gombrowicza uwielbiam go za ironię, uwielbiam go również za tą miłosną, nienawistną relację do Polski, ponieważ ja czuję tak samo, ale mi się wydaje, że ta jego krytyka i jakaś ta nienawiść brała się z ogromnej miłości, również do Polski, więc dlatego był taki być może ironiczny i brutalny na temat nas samych, więc dlatego chciałam tę postać gdzieś upamiętnić. Rzeczywiście podczas pracy nad pomnikiem cały czas czułam, że patrzy mi przez ramię i śmieje się ze mnie. Oczywiście cokolwiek tam nie narysowałam, Gombrowicz po prostu był cały czas niezadowolony. Ale myślę właśnie, że ta forma, którą ostatecznie przybrał ten pomnik, myślę, że doceniłby. Czyli takie huśtawki, jakbyś o tym opowiedziała. Tak, więc to nie jest wertykalna rzeźba, tylko horyzontalna. Nie jest statyczna, tylko mobilna. I ma formę huśtawki z głowami koników po przeciwnej stronie. Ważne też tutaj było dla mnie takie spostrzeżenie Gombrowicza zapisane w jednym z dzienników, że co to za absurdalny koncept w ogóle człowiek na koniu. Dlaczego jeden ssak siedzi na drugim, nie? To jest pierwsze jego myślenie. A drugie w ogóle wyśmiewał i w ogóle nie potrafił ogarnąć pomników konnych, wodzów właśnie. Więc dlatego zrobiłam mu koniki, ale nie konie, tylko koniki, takie bardziej dziecięce i zabawowe. I ta huśtawka właśnie może być używana, ale kiedy na niej siadamy do siebie plecami. Czyli gdzieś między nami jest to napięcie. Po jednej stronie na huśtawce jest napis Gombrowiczowi, po drugiej stronie rodacy. Więc kiedy bierzemy stronę Gombrowicza, rodacy idą w górę i górują. Więc kiedy wybieramy stronę Gombrowicza, rodacy górują. Więc jest to ciągła taka jakby negocjacja, ale też takie mocowanie się pomiędzy tymi rodakami oraz samą postacią Gombrowicza. No i myślę, że jakby ten pomnik jest też dostępny dla dzieci. Mam takie jedno zdjęcie, kiedy on był cały oblepiony, chyba 5 dzieci na nim się bawiła, więc myślę, że no właśnie, że tu jest to takie otwarcie i ten ukłon w stronę tych odbiorców, tak? Że pomnik to nie jest taki, że musimy pod nim zadzierać głowę i gdzieś tam w górze widzieć tę postać, która na nas patrzy z góry, nie? Tylko właśnie to może być coś takiego bardziej tu i teraz, na naszej płaszczyźnie. A jak przyglądamy się Twojemu doświadczeniu, bo żyjesz i pracujesz w Krakowie, tutaj też wykładasz na uczelni artystycznej, ale podczas studiów, czy studiowałaś także za granicą, w Sztokholmie, dużo wyjeżdżasz, byłaś na wielu takich rezydencjach artystycznych. Jak myślisz, jak to w ogóle wpłynęło na Twoją własną praktykę? Czy to miało jakiś duży wpływ na Twój rozwój? Myślę oczywiście, że tak. Dużo się nauczyłam, ale też jakby dało mi to takie poczucie, że właściwie
że można myśleć, że za granicą albo gdzieś indziej jest lepiej i ludzie często mówią, że w Polsce jest beznadziejnie, bo to i to, a gdzieś tam to. Ale kiedy jest się w innym miejscu dłużej i zaczyna się tam być, żyć i obserwować tą codzienność oraz te warunki, nie wiem, czy też w kulturze, w sztuce, na uczelni, międzyludzkie, no to zaczyna się też widzieć, że wcale niektóre rzeczy za granicą nie są lepsze niż w Polsce, nie? Więc jakby nauczyło mnie to doceniać właściwie to, co tu mamy. Oczywiście mam też dużo krytyki, ale to właśnie w takiej relacji miłosno-nienawistnej do tego, co jest, bo myślę, że nas najbardziej boli właśnie, pewne rzeczy nas bolą, dlatego że nam zależy, nie? Ale na przykład nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się gdzieś przenieść i mieszkać za granicą, dlatego zawsze wracam do tego Krakowa i cieszę się na ten powrót, ale oczywiście zaraz później muszę sobie zaplanować pobyt albo właśnie jakiś wyjazd, rezydencję gdzieś ponownie, że jest mi to potrzebne. Ale myślę, że jest potrzebne właśnie po to, żeby doceniać to, co mam. I tak już na sam koniec, jakbyś miała powiedzieć taką jedną myśl, hasło, zdanie dotyczące Twojej sztuki lub życia artystycznego, to co by to było? Ostatnio chodziło mi po głowie, warto być przyzwoitym, warto być uczciwym, profesora Bartoszewskiego. Wydaje mi się, że to, mimo iż powiedział to mężczyzna, można byłoby spodziewać się, że powiedziałabym coś takiego, zacytowałam tu jakąś feministkę, ale wydaje mi się, że jakby w świecie, w którym wszystko jest jakieś takie obliczone na zysk oraz na profity jakieś. Także w sztuce. Tak. No jakby wybieranie rzeczy właśnie tak w zgodzie z sobą i z taką, w zgodzie ze swoim sumieniem jest bardzo cennym gestem. Dobrze, to tym pozytywnym akcentem chciałam Ci podziękować za tę rozmowę. Dziękuję również bardzo. Mam nadzieję, że nie gadałam za dużo. Dziękujemy.